Kiedyś ktoś zadał mi pytanie, po co mi 2 Focusy do rallycrossu. Otóż odpowiadam. Dla miecia. What the fuck is that? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got my... Dla miecia, czyli po to, żeby mieć. Ale jak wszystko w życiu, chęć posiadania kiedyś się kończy. Opowiem Wam troszkę o kosztach budowy tego samochodu, a właściwie odbudowy tego auta. Powiem Wam w dalszej części filmu, gdybyście chcieli kiedyś budować wyścigówkę, ile Was to będzie kosztowało. Powiem Wam też, ile kosztuje występ na jednej rundzie Mistrzostw Polski z wszystkimi kosztami, z obsługą, z oponami, z mechanikami, z całym serwisem, dojazdem i nawet paliwem, które zużywa ten samochód, żebyście mieli świadomość, jaka jest cena motosportu w życiu. Zacznijmy od najdroższej rzeczy, jaką jest silnik w tym samochodzie. Żeby zbudować taki samochód, musicie mieć porządny silnik. Koszt gołego słupka takiego silnika, czyli blok z tłokami, z wałem, z tulejami, do tego uszczelka, do tego głowica z odpowiednimi wałkami, to jest rząd 30 000 euro. Jeśli dołożycie do tego osprzęt, macie kolejne 10 do 15 000 euro, w zależności od tego, czy chcecie to kupić nowe, czy używane, czy chcecie mieć turbinę wysokiej specyfikacji, czy niższej. Race Tuners, czyli Julian Godfrey Engineering, to jest najlepsza firma, która buduje silniki do Coswortha. Reasumując, ta jednostka napędowa w tej specyfikacji kosztuje w granicach 45 000 euro bez komputera i wiązki. Komputer i wiązka silnikowa oraz wiązka wewnętrzna to jest kolejne 5000 euro. Oczywiście jeśli chcemy to zrobić na porządnych złączkach, wtyczkach Deutscha, wszystko w takiej specyfikacji jak używa się w lotnictwie, czyli możemy zalać tą instalację wodą całkowicie, a i tak się nic nie stanie. Kolejnym dużym kosztem jest skrzynia biegów. Tutaj występuje 5-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów firmy Selholm, produkcji szwedzkiej. Tutaj możemy zobaczyć od niej tylko dźwignię do zmiany biegów, ponieważ reszta jest schowana w tunelu. Skrzynia jest wzdłuż, jest mniej więcej na wysokości tej dźwigni tutaj, tam gdzie wchodzi wybierak od biegów. Koszt takiej skrzyni w specyfikacji, którą mamy tutaj, czyli to jest specyfikacja 2012, to jest w granicach 25 000 euro, plus ewentualne dodatki, które możemy do tej skrzyni dokupić, czyli dodatkowy wyświetlacz, czyli jakieś zapasowe elementy itd., itd. W tym samochodzie także występują mosty tej samej firmy Selholm, przedni most napędowy i tylny most napędowy. Ja to zsumowałem, ponieważ niedawno kupowałem taki zestaw w najnowszej specyfikacji 2019 do tego samochodu, czyli do klona, i mogę Wam powiedzieć, że w tym samochodzie taki układ napędu, plus oczywiście wał napędowy, który łączy skrzynię z tylnym mostem i który łączy skrzynię też z przednim mostem, ponieważ transfer w tym układzie napędu jest z tyłu skrzyni biegów i mamy 2 wały, jeden do przodu, drugi do tyłu. Tylny wał jest dwuelementowy, przedni wał jest jednoelementowy i te wały jakby wchodzą w zestaw. Za taki zestaw na tą chwilę musimy zapłacić około 45 000 euro. Do układu napędu brakowało nam jeszcze będzie półosi, komplet półosi do tego samochodu z przegubami firmy także Selholm, to jest gdzieś w granicach 3000 euro. Żeby taki samochód postawić na koła, musimy jeszcze zadbać o to, żeby zakupić odpowiednie zawieszenie, czyli belka, wahacze, piasty, a także amortyzatory. Amortyzatory w tym samochodzie są Intraxa, holenderskiej firmy. Firma, która jest jakby firmą córką Rigera. Taki zestaw amortyzatorów Intraxa to koszt około 7000 euro. A jeśli chodzi o piasty, zwrotnice i wahacze, które są tutaj zrobione w tym samochodzie, to jest produkcja Michaela Jenberga z Szweda. I taki zestaw kompletny nowy, gdybyśmy chcieli kupić z belkami i ze wszystkim, będziemy musieli zapłacić około 4500 euro. Czyli mamy silnik,
mamy układ napędu, mamy przeniesienie i mamy też zawieszenie. Czego nie mamy? Nie mamy karoserii i nie mamy klatki. Klatka bezpieczeństwa w tym samochodzie jest klatką chromomolibdenową, zrobioną również przez firmę Michaela Jenberga, mistrza Europy w rallycrossie. To jest klatka, która ma pełną homologację jako sztuka przez FIA, więc jest unikatowa. Dlaczego? Dlatego, że ma zrobione rzeczy, których w klatkach bezpieczeństwa, które mają tylko załącznik, a nie mają homologacji, nie można zrobić. To są rury, które Wam pokażę. To jest rura, która trzyma dół amortyzatora w miejscu, gdzie jest przymocowany i jest takim krzyżem, idzie tutaj na przestrzał. Tego normalnie w klatce bezpieczeństwa, która jest zgodna z załącznikiem JOT, nie można zrobić. Taką klatkę mamy w klonie. Zobaczcie, tylko ta rura jest zgodna z załącznikiem, która idzie do góry, a nie ma tej rury, która ma taki zaszczał krzyżowy. Co to daje? Daje to, że ten samochód jest bardziej sztywny i nie trzeba nic do niego dokładać, tak jak w klonie musieliśmy kombinować, żeby robić wzmocnienia w innych miejscach, żeby była tak samo sztywna karoseria, a tutaj na zasadzie tej rury, która jest na krzyż między dwoma częściami samochodu, uzyskaliśmy niesamowitą sztywność. Poza tym ta klatka bezpieczeństwa jest chromomolibdenowa, czyli jest z materiału, który ma tą samą wytrzymałość przy cieńszej ściance, jak klatka zrobiona stricto ze stali. Dzięki temu ten samochód ma klatkę lżejszą o 4 kg. Taka klatka chromomolibdenowa to jest granica gdzieś 8000 euro, a jeśli chodzi o karoserię, to taka nowa karoseria Forda również kosztuje 8000 euro. Skoro mamy już karoserię, klatkę, silnik, napęd, no to możemy to złożyć i teoretycznie odpalić i zasuwać. No ale musi nas też coś zatrzymać, czyli przechodzimy do hamulców. Hamulce to jest AP Racing. Taki zestaw hamulców musicie zapłacić około 3-3,5 tysiąca euro. W zależności od tego, jakie klocki użyjecie do tego, bo jak użyjecie mega super japońskie klocki, no to w tym momencie to będzie 3,5. Jeśli założycie coś AP Racing, coś co jest tańsze, to ten układ będzie wtedy tańszy. Słuchajcie, a podliczacie to? Bo ja Wam tego nie podliczę na końcu, więc musicie sobie to wszystko dodawać. A wynik możecie napisać w komentarzu. Ale ja Wam tego nie podsumuję. Bo pewna osoba by była na mnie zła, jakbym jej pokazał, że to jest aż tak drogie. Mając już klatkę, karoserię i inne rzeczy, powinniśmy zadbać o to, żeby mieć odpowiedni body kit. Ten body kit, który tutaj widzicie na tym samochodzie, nie można było go kupić. Musiałem go zlecić, zaprojektować, wymyśleć, wzorować się trochę na aucie, którym jeździł Ken Block i zrobić body kit RX-a. Czyli wszystko, co tu widzicie, zostało zrobione przez nas. Najpierw robiliśmy model, potem robiliśmy z tego formy, potem założyliśmy to na ten samochód. Z oryginalnego auta tutaj mamy tylko dach. Cała reszta jest zrobiona z laminatu i w jakiś sposób też zmieniona w stosunku do oryginału. Drzwi mają zmienione otwory szybowe, płotniki są poszerzone, zderzak jest w ogóle inny, maska również ma troszeczkę inne zagięcia, w innych miejscach ma otwory. Zderzak jest całkowicie inny, jak sobie zobaczycie z przodu seryjnego Focusa, to on jest inny, ma halogeny, ma inaczej rozmieszczone wloty. Przede wszystkim za mało powietrza przelatuje przez ten zderzak. Błotniki są dużo węższe i całość bodykitu jest zupełnie inna. Nie mogę Wam do końca powiedzieć, ile kosztował, ponieważ był zrobiony po części przez firmę Hacom, po części przez firmę Mikinka Project. Obie te firmy włożyły w to mnóstwo czasu i serca. Szczególnie firma Hacom, której serdecznie dziękuję, wykonała dla mnie 80% tej pracy na tym bodykicie. Jeśli byśmy chcieli kupić taki bodykit, tak jak Wam powiedziałem, jest to niemożliwe. Ja taki bodykit wyceniłbym na około 10 tysięcy euro. Jedźmy dalej. Mamy już część elementów. Nie mamy jeszcze układu chłodzenia samochodu.
układ chłodzenia przez intercooler turbiny i układ chłodzenia przez chłodnicę wody, która jest wsadzona z tyłu. Niestety też nie można jej nigdzie kupić, tej chłodnicy wody. Można jedynie dać ją do zrobienia. Ja mam chłodnicę wody również od firmy Selhol. Więc chłodnica jest dosyć duża, jak widzicie, jest bardzo gruba. Ma taką grubość. Do tego pompa wody elektryczna, przewody i tak dalej. Układ chłodzenia, czyli te wentylatory. Mamy przede wszystkim jeszcze z tyłu samochodu zbiornik paliwa, który jest schowany. Tutaj mamy takie zawory specjalne do tankowania, które też kosztują niemało, bo muszą mieć homologację FIA. Zbiornik zresztą też musi mieć homologację FIA do wyścigów, musi być zbiornikiem bezpiecznym, musi wytrzymać określone ciśnienie, musi wytrzymać określoną temperaturę. Sam zbiornik to jest koszt około 1000 euro. Więc reasumując, mamy układ chłodzenia, mamy układ paliwowy. Dodajmy do tego jeszcze te wszystkie karbony, które tutaj mamy, które są zrobione jakby na zamówienie. Bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe. Tu mamy jeszcze taką pokrywę, która zakrywa nam to od góry, żeby strumień powietrza był odpowiednio prowadzony przez tą tutaj klapę. I taki zestaw obliczyłem, że to jest koszt w granicach 5,5 do 6,5 tysiąca euro. Przejdźmy teraz do środka samochodu i policzmy trochę rzeczy niezbędne dla kierowcy. W środku samochodu mamy przede wszystkim fotel, pasy bezpieczeństwa, mamy cały pulpit sterujący i ten duży wyświetlacz, na którym pokazuje nam się temperatura oleju, temperatura wody, program silnikowy, program podtrzymania, też ciśnienie oleju itd. itd. Te wszystkie elementy, które tutaj są w środku z fotelem i z pasami, wyceniłem mniej więcej przy nowych elementach na 5000 euro. Porządne pasy, takie porządne, naprawdę lekkie, z dobrymi zapięciami, to jest gdzieś granica 500 euro, może nawet 400. Oczywiście dostaniecie pasy i za 150 euro, ale te pasy będą tak ciężkie, dołożycie do tego samochodu około pół kilo, z samymi sprzączkami do tych pasów. A przy takim aucie walczy się o wagę, czyli on musi mieć 1300 kg z kierowcą i nie więcej. Mamy tu jeszcze w środku deskę rozdzielczą, która też nie jest oryginalna, tylko to jest laminat. Ta deska jest pokryta flokiem i koszt takiej deski to jest gdzieś 250 euro. Mamy już prawie całe auto. Żeby je postawić na koła, musimy kupić felgi. Felgi najlepiej ze stopów magnezu, czyli bardzo lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe. Optymalnie felga w rallycrossie powinna ważyć, jeśli jest z mistrzostw świata, nie więcej niż 8,5 kg. Ja przyjąłem takie kryteria, jeśli jest z mistrzostw Polski, to nie powinna ważyć więcej niż 9 kg. Jak wasza felga waży więcej niż 9 kg w supercarze, to znaczy, że bieda. Damn, son. Do samochodu potrzebujemy 4 sztuki. To jest koszt 4 sztuk w granicach, minimalnie licząc, uwierzcie mi, naprawdę minimalnie, po dobrych znajomościach, to jest granica 1000 euro. Takich kompletów potrzebujecie na zawody przynajmniej 8. Treningi, zawody, felgi się gną, niszczą, pękają. Możecie też pojechać na 6 kompletach, bo założycie sobie 3 komplety na suche i 3 komplety na mokre, ale w tym momencie, kiedy będziecie musieli wymieniać jakieś koło, przekładać, złamiecie felgę, coś pęknie, nie macie już zapasu, musicie brać z kolejnego kompletu. Nie fajnie się tak robi, jak się coś przekłada, wymienia. Na zawody wolno mieć od 2021 roku 12 opon na suche i 12 opon na mokre. Czyli mamy na stanie 24 felgi. I to jest niezbędne, żeby normalnie współzawodniczyć z innymi kierowcami w supercarach. Tu mam jeszcze jakieś drobne rzeczy, takie jak wentylator dmuchawy do środka na szybę, takie jak instalacja radiowa, która pozwoli łączyć się ze spoterem podczas wyścigu, plus antena do tego. Najlepiej jak najlżejsza, żeby nic nie ważyła, żeby nie dokładać ciężaru tak wysoko do samochodu, więc to też jest jakiś koszt. W środku mamy też instalację do spryskiwaczy. Mamy też pod tą czarną obudową akumulator. Powiem wam, że te wszystkie elementy, które wam wymieniam, to na pewno pominąłem część tych drobnych rzeczy, które są niezbędne tutaj, ale zakładam, że te wszystkie drobiazgi w tym samochodzie, jakie pozbieramy do kupy z fajnym, lekkim akumulatorem i tak dalej, będziemy w stanie kupić za 2000 euro.
Więc macie podsumowanie tych wszystkich części i tego, co jest potrzebne, żeby kupić, uwaga, co jest potrzebne, żeby kupić części, żeby go zbudować. Jesteśmy w tej chwili na etapie, że mamy te części i ten samochód, wyobraźcie sobie, jest w kawałkach, on nie jest w całości. I teraz muszą przyjść ludzie, mieć odpowiednie narzędzia, żeby to wszystko złożyć w całość. Koszt złożenia takiego samochodu jest niepoliczalny, bo ktoś może robić to sam, mając duże doświadczenie, zrobi to dobrze. Ktoś może zlecić to firmie, firma może to totalnie spieprzyć i wziąć za to 60 000 euro i nie zrobi tego dobrze, bo nie wie, bo nie ma doświadczenia. Ktoś siedząc w garażu, korzystając z doświadczenia innych ludzi, budując to, jeżdżąc po różnych miejscach, ten zbuduje klatkę bezpieczeństwa, ta osoba wstawi na przykład zawieszenie, ta osoba zajmie się amortyzatorami, tu mamy inżyniera od silników, tak jak ja mam Juliana, tutaj mamy następnych ludzi, którzy są fachowcami od hamulców. Jeśli jesteśmy tacy dobrzy, że znamy tych wszystkich ludzi, to myślę, że będziemy w stanie sami złożyć takie auto. Ja tak robiłem, więc jak najbardziej. Złożyłem w życiu tak, nie wiem, z 12 samochodów. Po prostu uczyłem się i w tej chwili wiem, że niektóre rzeczy do zrobienia trzeba oddać na zewnątrz. Trzeba być koordynatorem projektu, a nie wszystko starać się zrobić samemu. Bo po pierwsze to nie będzie zrobione najlepiej, a po drugie i tak pójdziemy tam gdzieś, gdzie nigdy nie będziemy w stanie dorównać technologią tej firmie, która robi to świetnie. Mamy firmę, która to złożyła i ten samochód jest w całości. Historia zaczyna się w tej chwili od nowa, bo musimy ten samochód przygotować do zawodów. No, zakładamy najniższy pułap, że to są Mistrzostwa Polski w rallycrossie. Nie pójdziemy dalej w Mistrzostwa Świata czy Europy, bo to by nas od razu zabiło, ale idziemy w Mistrzostwa Polski. Czyli co musimy zrobić? Musimy najpierw kupić 24 opony. Koszt jednej opony netto to jest około 300 euro. Czyli mamy sztukę opony za 300 euro, musimy kupić ich 24 sztuki. Policzcie sobie. Musimy też koniecznie, żeby odpalić silnik, zakupić paliwo. Jedna beczka paliwa, 50 litrów firmy ETS, to jest koszt w granicach 500 euro. Przy spalaniu 100 litrów na 100 km w tym samochodzie łatwo wyliczyć, że beczka 50-litrowa starczy nam na 50 km. 50 km średnio to są jedne zawody na krótkim torze. Jeśli tor jest dłuższy, to jest 1,5 beczki do 2 beczek. Średnio na treningu zużywa się 2 beczki takiego paliwa. Czyli łatwo policzyć, że jeden dzień zawodów kosztuje nas dodatkowe 500 euro. Właśnie policzyłem w głowie, ile będą kosztowały opony. Opony kosztować będą 7200 euro na jedne zawody. Czyli co to jest paliwo przy tym? Jak ktoś mówi, że paliwo jest drogie, to niech w sporcie płaci za opony. Mamy opony, mamy paliwo. Powinniśmy w tej chwili zadbać o to, żeby zestroić ten samochód. Podam Wam koszt średniego dnia, jaki będzie w momencie, kiedy będziemy chcieli wysłać ten samochód z silnikiem na hamownię, na porządną hamownię i zatrudnimy do tego inżyniera. Oczywiście zatrudnimy inżyniera, który zbudował ten silnik i będzie go stroił. Czyli dzień na hamowni z kosztem przylotu inżyniera dobrej klasy z zachodniej Europy to jest około 3,5 do 4 tysięcy euro. Do tego potrzebni są mechanicy, którzy ewentualnie po hamowni pojadą z nim na tor, sprawdzą to, rozbiorą, kontrolują to wszystko i tak dalej, i tak dalej. To zakładając, że każdemu człowiekowi trzeba zapłacić przyzwoicie od 600 do 1000 zł za dzień, bo to są fachowcy, a nie ogrodnicy, nie obrażając ogrodników, bo to też są fachowcy, tylko w innej branży, to mamy kolejne 400 do 500 euro. Mamy samochód zestrojony, możemy jeszcze jechać na trening. Dzień treningowy będzie nas kosztował w granicach 2 do 5 tysięcy euro, w zależności od tego, na jakich oponach będziemy jeździć, ile okrążeń zrobimy. To możecie sobie dodać gdzieś z boku trening. Taki jest koszt dla właściciela samochodu. Kolejną rzeczą, jaką powinniście zrobić już wcześniej, to kupić to wszystko
co wcześniej Wam podawałem, podwójnie. A dlaczego? Dlatego, że podczas wyścigu możecie rozbić zderzak, rozwalić błotnik, urwać wahacz, złamać amortyzator, popsuć skrzynię biegów, rozwalić silnik, rozbić intercooler, który jest z przodu, rozwalić lub rozszczelnić chłodnicę. Możecie wszystko zrobić. To znaczy nie Wy, tylko w kontakcie z innymi samochodami, bo zakładam, że Wy będziecie jechali perfekcyjnie i nie uderzycie w żaden inny samochód ani w bandę. Ale powinniście mieć to razy 2. No może pomijając amortyzatory, zwrotnice i wahacze, dlatego że w tym aucie niektóre się powtarzają. Amortyzatory 4 są takie same, więc wystarczy jeden zapasowy. Mamy wahacze prawo, lewo, prawie identyczne. Zwrotnice z przodu, co prawda każda jest inna, więc powinniście zakupić wszystkie zwrotnice. Przynajmniej jedną tarczę hamulcową, jakby Wam pękła do przodu i do tyłu lub się uszkodziła w inny sposób i po jednym zacisku, jeśli są różne przód i tył. Więc tutaj w tym przypadku mamy taki kolejny koszt, który jest ogromnym kosztem, bo jak sobie to podliczycie, co tam macie za sam samochód, za zbudowanie tego auta do momentu jego zbudowania, to na przykład zróbcie z tego tylko 1/3 na koszt części, bo powinniście mieć, pamiętajcie, zapasowy silnik i zapasową skrzynię, bo jak się jedzie zawody, to powinno się jechać na maksa. Jak tego nie ma, to ja wychodzę z założenia, że jak się nie ma kolejnego silnika na sezon przynajmniej, to nie powinno się w tym sezonie w ogóle występować, bo wszystko się może zdarzyć i powinno się pojechać po prostu na maksa, ale na maksa też z zapleczem. Jesteśmy teraz 2 tygodnie przed zawodami i chcemy wystąpić w zawodach. Zakładam, że już zrobiliście licencję, która Was kosztowała 500 zł, wyścigową. Można to zrobić i zgłosić się i wyszukać na stronie Polskiego Związku Motorowego. Dla chcącego nic trudnego, myślę, że sobie znajdziecie i poradzicie sobie z tym. Ale w tym momencie musicie wysłać zgłoszenie na zawody, kiedy już macie licencję. Wysyłacie zgłoszenie na zawody, kosztuje Was to 1300 zł, tak przynajmniej kosztowało to w roku 2020. To jest zgłoszenie na zawody dwudniowe w klasie Supercars. Zgłosiliśmy się na zawody, mamy wszystkie zapasowe części do auta, czekają nas zawody. Musimy zebrać zespół mechaników. Myślę, że przy Supercarze minimum to jest 3, maksimum to jest 4. Plus naprawdę powinniśmy mieć dobrego spotera, który nas będzie prowadził na słuchawkach podczas wyścigu, kiedy jechać Joker Lapa i tak dalej. Powinniśmy też mieć porządnego busa serwisowego, powinniśmy mieć namiot, pod którym stanie samochód i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie drobne rzeczy z equipmentu. Możemy to wynająć. Ja zakładam, że byście to wynajęli, nie kupowali tego, bo byście nie chcieli mieć tego wszystkiego. Więc wynajęcie takiego zespołu z namiotem i tak dalej, to są koszty w granicach 2-3 tysięcy euro na 2 dni zawodów. Oczywiście są zespoły, które by brały za coś takiego i 5 tysięcy euro, a na pewno znalazłyby się takie, które by brały 8. Ale umówmy się, że to jest fanaberia. Jak ktoś będzie chciał od Was więcej niż te 3000 euro, to przesadza. Chyba że naprawdę postawi Wam kampera ze złotymi klamkami. Zakładając, że w przyszłym roku według wstępnego kalendarza będziemy mieli 8 rund rallycrossu, to kwotę 3000 euro musicie pomnożyć razy 8. Wszystkie ceny, które Wam dzisiaj podałem, były w euro. Dlaczego w euro? Dlatego, że większość części, które są użyte do budowy tego samochodu, nie można kupić w Polsce, a można je kupić na zachodzie, a na zachodzie obowiązuje euro. A, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy. Przeglądy między zawodami potrafią być droższe niż same zawody, ponieważ będziecie mieli małego pecha. Rozbijecie samochód, wydachujecie nim, wgnieciecie dach, słupek i ktoś będzie musiał to naprawić. Już nie chodzi o części, tylko chodzi o to, że praca ludzka może kosztować kolejne 1000, 2, 3 lub 5 tysięcy euro, bo trzeba, załóżmy, będzie pomalować całą karoserię po wypadku. Jeśli obejrzeliście skrupulatnie cały odcinek, to wiecie, ile kosztuje zbudowanie takiego samochodu. Jeśli Was stać i zaczniecie budować takie auto, możecie do mnie napisać maila albo zadzwonić. Chętnie Wam pomogę. Ale jeśli macie nawet połowę tej kasy, to możecie to kupić. Wystawiłem go do sprzedania za jedyne 85 tysięcy euro. Myślicie, że jest wart tej kwoty? Upujałeś.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got one place that all of these rappers combine. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. A tak w ogóle to liczy się droga, a przed nami droga daleka. Trzymajcie się, cześć.